like this. This is the picture. Taki obraz otrzymujemy. When waves of charge make this picture, kiedy te fale ładunków tworzą taki obraz, that's the reason gravity exists. To stanowi powód, dla którego powstaje grawitacja. That's the reason life exists. I dlaczego powstaje i istnieje życie. It's the reason perception exists. Oraz percepcja, postrzeganie. It's the reason color exists. Oraz kolory. It's the cause of all centripetal and self-organizing forces. Jest to tak naprawdę źródło, ta struktura jest źródłem wszelkich samorganizujących się i tych dośrodkowych sił. For example, I wrote a new equation which shows that this is precisely the geometry of hydrogen. Stworzył takie równanie, które udowadnia, że jest to dokładnie odwzorowanie ortograficzne, które pokazał. Jest to odwzorowanie geometrii wodoru. So that if you take the Planck length, which is sacred to physics, and you multiply by golden ratio, you get the radii of hydrogen. Jeżeli weźmiemy stałą Plancka, która wywodzi się od wodoru i pomnożymy ją przez zgodnie z zasadami złotej symetrii, otrzymamy dokładnie taką strukturę. So it's because hydrogen is exactly this picture that hydrogen makes gravity and exists. Yeah? I dlatego właśnie, że wodór manifestuje się w takiej formie, jest tak jakby sprawcą istnienia grawitacji. And remember that every single living protein and DNA all have exactly this five-sided shape. I musimy zrozumieć, że każda proteina, każdy element żywego organizmu ma właśnie dokładnie taki pięcioramienny kształt. This is the geometry of DNA, Earth grid, and zodiac. Yeah? To jest właśnie geometria ziemskiej tej siatki, zodiaku i DNA. Yes, and you know, Nature magazine says that's the geometry of the universe. Tutaj w magazynie Nature jest nawet mowa o tym, że to jest właśnie ten kształt kosmosu, że to jest właśnie manifestacja kosmosu. And New Scientist says the universe is fractal. Czasopismo New Scientist mówi o tym, że wszechświat jest fraktalnym. So if you look at the arrangement of masses in the universe, you find. Więc na przykład jeżeli porównamy rozłożenie masy we wszechświecie, to i nałożymy to na siatkę, to dokładnie taki kształt otrzymamy. So we need to ask why. Musimy teraz zadać pytanie dlaczego. You'd like to know for yourself why this is the origin of all centripetal implosive forces. Chcielibyśmy zrobić dla samych siebie, dlaczego to właśnie jest źródłem tych dośrodkowych sił w całym wszechświecie. If you understood why that creates suction to center, jeżeli byśmy zrozumieli, dlaczego ta właśnie struktura powoduje to takie zasysanie, zapadanie się do środka, tą implozję, you would then know why gravity exists. Wtedy byśmy zrozumieli, dlaczego i jak istnieje grawitacja. You would know why life exists. Dlaczego i w jaki sposób istnieje życie. You would know why perception exists. Tak samo z percepcją. And you would know why the magnetic map of your house and garden needs to look like a rose. I wtedy zrozumielibyśmy, dlaczego nasza magnetyczna obraz naszego domu, naszego miejsca, gdzie żyjemy, powinien mieć kształt takiego fraktala różanego, tak jak róża. Here's Nassim Haramein. Nassim Haramein. To jest coś nazywane Nassim Haramein. He took the radius versus frequency. To jest badanie tego Nassim Haramida i on badał stosunek średnicy do częstotliwości. Of
the Big Bang or plunk, wielkiego wybuchu, the atom, atomu, the solar system, z naszego systemu słonecznego, the galaxy, galaktyki and i the universe. I ogólnie coraz wyżej, idąc aż do wielkości całego wszechświata. This is universe, galaxy. Na samym dole mamy to największe, czyli wszechświat and Big Bang. I do tyłu, cofając się, widzimy aż do wielkiego wybuchu, coraz mniejsze rzeczy. They all fit on one line. Wszystkie wpisują się w tą jedną linię. And the relationship I stosunek pomiędzy odległościami pomiędzy nimi. Golden mean, golden mean, golden mean, golden mean. Dokładnie wpisuje się. Golden mean. Everything is golden mean ratio. Wszystko wpisuje się dokładnie w zasady złotej symetrii. The cause of black holes, the cause of gravity is golden mean ratio. I przyczyną czarnych dziur, przyczyną grawitacji, źródłem grawitacji czarnych dziur jest właśnie ta zasada złotej So unlike your local physics teacher, it is necessary for you to know why gravity exists. W przeciwieństwie do naszych nauczycieli fizyki, to my właśnie musimy zrozumieć, dlaczego ta grawitacja istnieje, ponieważ oni tego nie rozumieją. It's very, very simple. A to jest bardzo, bardzo proste. If you take a large number of waves, jeżeli weźmiemy dużą liczbę fali różnych, and you cause them to interfere, i sprawimy, że będą ze sobą na siebie oddziaływać, if the ratio between the waves is a cube, powers of 2, jeżeli stosunek pomiędzy tymi falami jest to 60 do kwadratu, the octave, oktawa, czyli that will make maximum destructive wave interference. W oktawie pojawi się maksymalnie mocna, to znaczy to takie destruktywna interferencja. Yes. Whereas if you take a large number of waves that are in golden mean ratio, jeżeli za to weźmiemy dużą liczbę fal, które istnieją czy są zgodne z tą złotą zasadą proporcji, and cause them to interfere, i sprawimy, żeby one ze sobą współdziałały, czyli that creates maximum constructive wave interference. I to za to wytworzy najbardziej konstruktywną interferencję. So what physics has been too stupid to learn is that golden ratio is the generalized solution to constructive interference. I to, czego nie udało się zrozumieć w tej nauce klasycznej, takiej typowej, jest to, że zasada złotej symetrii jest źródłem i sposobem na stworzenie tej najbardziej konstruktywnej interferencji. That's why the golden ratio is the solution to compression. I dlatego właśnie złota zasada symetrii jest rozwiązaniem, tak jakby źródłem tej kompresji. Perfect compression is the answer to every mystery. Every mystery. Tej idealnej kompresji jeszcze dodam. I ta idealna kompresja, którą tutaj przedstawia, jest tak naprawdę rozwiązaniem każdej zagadki, jakiejkolwiek zagadki. Einstein was clear. Perfect compression was the solution to unified field. Einstein był świadom tego, że że ta zasada jest rozwiązaniem teorii zunifikowanego pola. It's the solution to life. Jednolitego pola. The solution to life, solution to intelligence, the solution to computing. No, jest rozwiązanie i odpowiedzią na życie, obliczenia komputerowe, wszystko. It's the solution to immortality. Jest także rozwiązaniem na bycie nieśmiertelnym. So let's get this perfect compression thing sorted, shall we? Więc teraz uporządkujmy sprawy związane z tą idealną kompresją. Here's how it works. Jak to działa? When the waves meet in the golden spiral, kiedy fale się ze sobą stykają w tej złotej spirali, they both add and multiply constructively.
dodają się do siebie konstruktywnie i mnożą się. And that means that all the children fit the nest. All the children of the waves. Okay. Że The heterodynes. że Znaczy, to jest metafora taka, że jak gdyby w wyniku z tego zetknięcia się fal powstają kolejne fale, które są dziećmi jak gdyby tych fal rodziców, tak? I one wszystkie w tej harmonijnej geometrii pasują do tego gniazda, które tworzą, które widać na obrazku. I would think we call it the harmony of the cosmos. i można ją nazwać właśnie harmonią kosmosu. and that's it, yes. And that's because the golden ratio allows two numbers to add, and if you keep adding, you get the next number forever. I ponieważ zasada złotej symetrii pozwala dwóm cyfrom dodać, czy liczbom dodać się i można je dodawać tak naprawdę w nieskończoność, to jest po dwie cyfry. But in addition to a sequence of addition, you can multiply by 1.618 any number in the progression and get the next number. I poza tym, że można je do siebie dodawać, to można je także pomnożyć przez siebie, otrzymując kolejną liczbę z tej sekwencji. So, for example, 1.618 squared is 2.618. Czyli na przykład 1,618 do kwadratu daje nam 2,618. And so this is the only progression in the universe that both adds and multiplies. To jest jedyny ciąg takich liczb, który w tym samym czasie może być dodawany i mnożony, otrzymując te same wyniki. And when waves get together and recursively interfere, that's what they do. They add and multiply. I kiedy te fale ze sobą tutaj się stykają w tej strukturze i wzmacniają się oraz mnożą. So now are you ready for the secret of gravity? Czy jesteście teraz gotowi na poznanie sekretu grawitacji? What Einstein didn't figure out. To, czego Einstein nie rozgryzł. Remember, this is hydrogen. Pamiętajcie, że to jest obraz wodoru. This is implosive collapse. To jest takie zapadnięcie się implosywne do wewnątrz. This is the geometric relationship of all nucleus to electrons. To jest tak jakby geometryczna reprezentacja zależności pomiędzy jądrem wodoru a elektronami. So the reason that atoms make gravity is because the nucleus is fractal to the electrons. Dlatego atomy tworzą grawitację, ponieważ atom jest fraktalny w stosunku do elektronów. So if you look at the geometry of the nucleus, więc jeżeli popatrzymy na geometrię jądra atomu, here's the arrangement of the nucleus. Tak wygląda właśnie atom, tak jest stworzony. Tetra, cube, octa, icosa, the nucleus. Tetra, cube, octa, icosa. Here. It's just read here. Tetrahedron. Czyli to są kolejne tak jakby figury, w które on się wpisuje. Czyli tam mamy czworościan, potem mamy sześcian, potem ośmiościan i dwudziestościan. So the nucleus of the whole atomic table is this. Tak naprawdę jądro całej tej tabeli Mendelejewa to właśnie wygląda w ten sposób. And then you have the electrons. I potem mamy elektrony. Donut. Aha, i mamy ten torus, czyli ten tetracube. Potem przechodzi to w sześcian. And dodecahedron. Czyli czterościan, przepraszam. I kolejne te figury, czyli ośmiościan i dwudziestościan. So your chemistry teacher forgot to tell you one thing. Więc nasi nauczyciele chemii zapomnieli nam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. The reason atoms have gravity is because the inside looks like the outside. Ponieważ dlatego mamy tą siłę grawitacyjną atomu, ponieważ wnętrze, czyli jądro wygląda tak, jest odwzorowaniem fraktalnym zewnętrznym, czyli wygląda tak samo jak zewnętrzna część.